Lubuskie Centrum Czystości. O, tu nagrywa, tu włączone. Tu wszystko poustawiane. A tu jest nasz ciekawy dywanik. O, witajcie kochani. Jest też wasz Pucuś z Ośna Lubuskiego. Dzisiaj specjalnie dla was nagrywam film, w którym przygotowuję do prania silnie zabrudzony dywan, który został pozalewany u klienta w domku, a teraz muszę go przygotować tak, aby wszystkie zabrudzenia najpierw odeszły, bo jest to po prostu ciężko zrobić w późniejszym etapie na podłodze. Zobaczcie. Tutaj jest już wstępnie zamoczony w wannie dywan. To jest taka wanna ze stali nierdzewnej, do której nalewa się wody z dodatkiem odpowiedniego środka i można włożyć do niej dywan, tak aby na przykład dywan, który jest podsikany, albo na przykład coś się na niego rozlało i przeszło przez tą podszewkę, żeby to wszystko mogło sobie wyjść. To jest woda zimna, tak żeby nie oddziaływała na ten klej, który tutaj jest akurat użyty. No jest twardy, nic się z nim nie dzieje, ale już widać, że włos się otworzył i wszystkie zabrudzenia wyszły. Tutaj taki dywan można jeszcze lekko pougniatać, jak winogrono. Wtedy wszystko lepiej się wyciśnie. O, zobaczcie, jaka brązowa woda. Dywan ten był wcześniej widoczny przez chwilę w filmiku z trzepaniem dywanu, w którym wyszło z dywanu ponad 2 kg piasku i kurzu. Akurat go ktoś przywiózł i wnosiłem go po prostu do środka. Można zobaczyć na urywkach filmu, widać jak mocno był też od spodu pozalewany i jak mocno był zbity jego włos. A teraz już widać, że to wszystko poszło tak o krok do przodu i taki dywan, jak wyciągnę go z tej wanny, dużo lepiej, dużo łatwiej go wyprać i będzie na pewno dużo lepszy efekt po prostu po praniu, bo pozbyłem się w tym momencie wszystkich tych zabrudzeń tutaj do tej wanny. O, zaraz wyciągnę ten dywan. Jest taki dosyć ciężki, ale jak go tak lekko unoszę do góry, to woda schodzi w dół. Jest łatwiej to w ten czas zrobić. Dywan jest już wyciągnięty. Zaraz go rozwinę i zabieramy się za pranie. Żebym tylko jeszcze nie zapomniał, później Wam pokażę, jak wylewam całą tą wodę z wanny. Zobaczycie, jaki ma kolor.
Ustawiam sobie teraz dywan w odpowiednią stronę. Tak, aby włos kładł się w stronę odpływu. I zaczynamy. Ale jak już jest dodatkowa kamera, to spróbuję zrobić jedną rzecz. Tak jak myślałem, chciałem sprawdzić, jaki będzie kolor wody, a tutaj widać, że większość zabrudzeń po prostu wyszła już do wanny, ale przeprowadzę na nim standardowy proces prania, po prostu lepszy efekt będzie po praniu już dla klienta. Najpierw nałożymy na dywan trochę wody. A teraz nałożę na dywan środek czyszczący. A teraz polejemy dywan z konewki. A teraz standardowe szorowanie rotacyjną maszyną szorującą. A teraz bierzemy razem
Dam Wam nawet podtrzymać szorowarkę. O. Pamiętajcie, żeby bardzo dobrze wyszorować przy narożnikach. O, tutaj w tym rogu dobrze. No pięknie Wam to idzie. O, patrzcie jakie bąbelki piękne. Patrzcie jakie bąbelki. A włos jaki będzie po praniu. To wszystko to jest zasługa właśnie tego szamponu z tego względu, że gdybyśmy zastosowali tylko jedynie pieniądzy środek zasadowy, to nie uzyskalibyśmy efektu wypychania tego całego brudu do góry. Ponieważ dedykowane szampony do prania dywanów mają tak się zachowują podczas dodawania do nich wody, że one cały czas się pienią, cały czas wypuszczają wszystko do góry, pomimo niskiego pH. Pomimo także niskiego pH one nie są w stanie zniszczyć tego materiału, jednakże jeżeli chcemy na przykład zastosować taki środek na dywanie mocno brudnym, mocno zatłuszczonym, takim, który na przykład służył jako legowisko dla pieska, to w ten czas konieczne będzie dodanie dodatkowego środka, który by te pH podniósł. No taki jakby odtłuszczacz dodatkowy, czy odplamiacz. Ale ładnie mi pomogliście wyszorować. Teraz sobie poczekamy chwilę. Niech to wszystko sobie podziała. A tu jest wanna. O, cześć. Cześć, witajcie. Pięknie owieczka się z nami wszystkimi przywitała. Tutaj Wam jeszcze pokażę. Mam teraz na stałe zamontowaną taką lancę do czyszczenia spodów dywanów. Ona ma założone specjalne dysze. To się kręci, jak jest podawana woda pod ciśnieniem. I te dysze specjalnie ze Stanów Zjednoczonych właśnie przyjechały. One mają bardzo duży przepływ wody i niskie ciśnienie. Przy czym właśnie nie niszczą materiału, ale znacznie mi to przyspiesza pracę. Szczególnie przy bardzo dużych powierzchniach, jak mam rozłożonych więcej tych dywanów. To jest moja mała myjka, z której zawsze korzystam. Niezawodna. Ma już swoje lata, ale jest po kompletnym serwisie. A tu jest większa myjka. Ona jest 2 razy większa. Specjalnie do tej dodatkowej przystawki. Że na brak pracy nie narzekam. O, tego nagrywałem dzisiaj. Jeszcze tutaj dywany. I tutaj jakiś maluch. Wszystkie już suche, gotowe do ściągnięcia, do przygotowania dla klienta i do odwiezienia. Dobra, 10 minutek minęło i myślę, że można działać dalej. Ale tym razem właśnie przy szorowaniu będę dodawał dodatkowej wody. Mam taki malutki zaworek tam przy szorowarce. Zwróćcie uwagę, że go zawsze przekręcam na początku i szorowarka wężykiem w ten czas podaje wodę do dywanu, a wraz właśnie z tą pianą, z tym szamponem do dywanów
Brud migruje dosłownie do góry i później jest łatwiejszy do usunięcia za pomocą ściągaczki. Czy jednej, czy drugiej. Ta jest też bardzo dobra, ale tej używam w filmikach, ponieważ zrobiłem sobie w niej gumę i nie hałasuje mi tak na płytkach. Ale ta jest bardzo dobra do dywanów orientalnych, bo ma tutaj taką blaszkę, jak w tradycyjnych tureckich pralniach. I ona bardzo dobrze wyżyma ten materiał i też jest bardzo dobrze wykonana i nie uszkadza go przy okazji. Także sobie korzystam z tych dwóch. Dobra, koniec mojego gadania, szorujemy. Piana jest teraz jak śmietana i robi to, co ma robić, czyli transportuje wszystkie zabrudzenia do góry. Ale żebyście mogli zobaczyć te kolory na żywo. Biały jest teraz biały, taki jak powinien być. Taki jest efekt po drugim szorowaniu. O, a teraz ściągamy pianę z dywanu. Directly into the drain. Może pomożecie mi trochę w płukaniu? To płuczemy razem.
O, bardzo ładnie, bardzo pięknie. No co ja bym bez Was zrobił? Widzę, że znakomicie dajecie sobie radę. Zobaczcie na efekty swojej pracy. Dla Was frajda z oglądania, dla mnie motywacja, a efektem tego jest zadowolony klient. To jest jakość. Teraz obracam dywan na drugą stronę. Standardowo dodatkowa chemia na spód, szorowanie i płukanie.
Wczułem się po prostu, dlatego nic nie mówię na razie. Ale teraz będzie płukanie. I spróbuję troszkę nową metodę. Będę regularnie nakładał lancą wodę na dywan i jednocześnie ściągał wszelkie zabrudzenia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ostatnio próbowałem parę razy i muszę powiedzieć, że mieliście rację, że ten sposób jest dużo lepszy od tego, który ja stosowałem. No nie byłem troszkę do tego przekonany, ale spróbowałem i przyznaję się, byłem w błędzie. To wy mieliście rację. Staram się jak najczęściej dostosowywać do tego, co piszecie w komentarzach, ale no nie zawsze mam na to czas i nie chcę też tak chaotycznie zmieniać całego procesu prania. No ale no, co tu będę więcej gadał, po prostu tym razem to wy mieliście rację. I dziękuję za to, że mi pomogliście polepszyć jakby proces. Zobaczcie sami. Otwieramy wirówkę. I zwijam dywan. Nie dodaję żadnego środku do płukania z tego względu, że ten szampon ma po prostu taki piękny zapach i jest to runo po nim no również po prostu miękkie, więc nie ma potrzeby akurat w tym przypadku robienia dodatkowego polewania konewką. O, papa. Ping. Ustawię troszkę dłuższy czas, bo to jest gruby dywan. I start. O, wirówka sobie chodzi elegancko, a my sprawdzimy, jak brudna woda była w wannie.
Odkręcamy zawór. O, tutaj mam taki zawór ze stali nierdzewnej, żeby ta cała brudna woda mogła wylecieć sobie przez dziurkę. Odkręcamy razem. Ciągniemy mocno. No rak grubis. O, a w dywanie prawie nic już nie ma. Szampon bardzo dobrze odwirowuje się z dywanu, tak samo jak w pralce. Najpierw wkładamy pranie do pralki. Później pralka pobiera środek czyszczący z pojemnika, namacza. Wszystko to sobie się kręci 15-20 minut w zależności od zabrudzenia. A później proces jest powtarzany, jeżeli pranie jest brudniejsze lub jest też używana do tego wyższa temperatura. Ale tutaj często musi to być zrobione szybciej, ale te środki do prania są tak skonstruowane, tak zaprojektowane, są takie mieszanki, że bardzo dobrze się odwirowują, ponieważ te wirówki są używane na całym świecie. We wszystkich krajach prawie są używane. W Turcji pralnie mają po kilkanaście nawet takich wirówek. Wszyscy stosują szampony do prania i zawsze są odwirowane na sam koniec z brudem i zostają już tylko czyste włókna. O, jeszcze chwilę niech się pokręci. Wyłączy się automatycznie. Tutaj woda już prawie całkowicie zleciała. No cóż, kończę powoli film. Mam nadzieję, że podoba Wam się taka forma wideo na naszym kanale. Troszkę pochodzę, poopowiadam, pokażę dużo różnych ciekawych rzeczy. Troszkę spontanicznie, trochę mogę zrobić rzeczy, które napiszecie w komentarzach. Zawsze staram się słuchać, ale nie zawsze mi to wychodzi tak naprawdę. No co się będę tłumaczył, po prostu dużo pracy wszędzie. No i jak Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję za oglądanie. Cześć!